Jak zrobić dronem świetne zdjęcia fajerwerków podczas Sylwestra? Omówię kilka zasad dotyczących ustawień kamery oraz samego latania, tak aby wasz dron był bezpieczny i nie został trafiony. Zaczynamy! Nie będę w tym filmie poruszał tematu, czy puszczanie fajerwerków jest dobre, czy złe. Jest to krótki poradnik dla osób, które chcą uzyskać jak najlepsze efekty na zdjęciach z drona. Zaczniemy od latania. Najważniejsze jest, aby zaplanować wszystko przed startem. Mówię tu o kadrze, wysokości oraz formacie. Czy zdjęcia pionowe, czy poziome. Cały pokaz może trwać dosyć krótko, więc lepiej unikać sytuacji, w której ustawianie wszystkiego i planowanie kadru, będąc w powietrzu, zajmie nam zbyt dużo czasu. Pamiętajcie, aby przed startem sprawdzić, na jaką wysokość będą leciały fajerwerki. Na każdym opakowaniu fajerwerków jest zapisana wysokość ich lotu i z mojego doświadczenia warto latać wyżej i trochę z boku. Po pierwsze, minimalizujemy ryzyko trafienia drona, a po drugie, zdjęcia będą ciekawsze, gdy w tle mamy podświetlone domy bądź cokolwiek innego niż tylko czarne niebo. Co do wysokości lotu, polecam do tej wartości na opakowaniu fajerwerków dodać co najmniej 20 metrów. No bo jeśli będziecie zbyt blisko, to zdjęcie może być w całości wypełnione flarami i może ono nie być ładne, natomiast zdjęcie z dalszej odległości zawsze można przyciąć i nawet jeśli flary zajmują 1/3 zdjęcia, to po szybkiej edycji te proporcje możemy zmienić na 2/3. Co do ustawień kamery, oto kilka protipów. White balance, czyli balans bieli, ustawiamy na auto. Jest to najbardziej uniwersalne rozwiązanie, ponieważ każdy fajerwerk ma inny kolor i nigdy nie przewidzimy, na jaki kolor akurat natrafimy. Czas otwarcia migawki, a raczej naświetlania matrycy. Zdjęcia, które teraz widzicie, zostały zrobione z 1-sekundowym czasem naświetlania. To właśnie ten czas odpowiada za to, jak będą wyglądały flary i jeśli ten czas będzie dłuższy, to dłuższe będą flary, a jeśli będzie krótszy, to będą krótsze. Jest jedno ale. Jeśli mocno wieje, to dron może się szamotać, a przez to zdjęcia z dłuższym czasem naświetlania mogą być nieostre. W takiej sytuacji warto skrócić trochę czas naświetlania. Jeśli natomiast tego wiatru nie ma i dron stoi stabilnie, to ten czas możemy nawet trochę wydłużyć. W dronach, w których można ustawić ostrość, zalecam ustawienie ostrości na krajobraz. Dzięki temu nie złapiemy przypadkowo ostrości na budynki w tle, zamiast na fajerwerki. Jeśli film się spodobał, to proszę was o wsparcie mnie, karmiąc algorytm YouTube'a. Możecie to zrobić zostawiając łapkę w górę oraz komentarz pod filmem. Sylwester już za kilka dni, więc ładujcie baterię i latajcie bezpiecznie. A jeśli macie dodatkowe pytania, to jak zawsze sekcja komentarzy jest wasza. Z mojej strony to wszystko, dzięki za oglądanie i do następnego.